Cześć moi drodzy, z tej strony Krzemtech. Zapraszam Was na taki vlogowy odcinek, który nagrywam tak naprawdę pierwszy raz, czyli bez pisania scenariusza i czytania go. Mam nadzieję, że niedociągnięć i wpadek nie będzie zbyt wiele. Link do aparatu i mikrofonu, którym nagrywam, zamieszczę w opisie filmu, ale nie to jest tematem. Chciałem Wam opowiedzieć o najbliższych planach na najbliższe przynajmniej 2 filmy, które pojawią się na kanale, żebyście wiedzieli, jakie będą i co będziecie mogli obejrzeć. Mianowicie przyszedł czas, kiedy wreszcie, nie wiem czy to dobre słowo, przesiadam się z platformy AM4 na AM5. No i co? Chciałbym zrobić porównania, testy, jakąś bazę wyników. Poprzedni odcinek, ten większy, mówił o wynikach właśnie komputera opartego na platformie AM4 i RTX 4090 w Cyberpunku. Chciałbym powiększyć tą bazę gier. Chociażby o Callisto Protocol, może o Borderlands 3, która to ma wbudowany benchmark. No i tak. I z czego się przesiadamy? Żeby zobrazować te słowa, no to tak. Obecnie w komputerze, który może już znacie i o którym też było sporo filmów, znajduje się jedna z lepszych mobasek na AM4 w tamtym czasie. Kurczę, to był chyba 2020 rok. Jest to płyta oparta na chipsecie X570. Wtedy już bardzo droga. Nie pamiętam tylko dlaczego nie przesiadłem się na Asusa wtedy. Prawdopodobnie była to kwestia ceny. Jednak ten gigabajt był tańszy. No i tak, to właśnie ta mobaska siedzi teraz obecnie w tym komputerze. Naprawdę szalenie dobra płyta. Super robi robotę. No ale tak, to przesiadamy się z tej mobaski, czyli tego gigabajta, na, uwaga, spełniłem swoje marzenie i tak, jak wspomniałem, przesiadłem się na płytę główną Asusa. Nie jest to jeszcze może takie spełnienie marzeń, jakbym chciał, ale jednak i tak jedna z lepszych płyt głównych na platformę AM5 i chipset X670E. Zrobię w jakimś właśnie, zaraz po tych wynikach prawdopodobnie, najbliższym filmie jakiś unboxing tej płyty. Więc z AM4 na AM5 na taką płytę główną. Dobra, dalej. Jeśli chodzi o pamięci RAM na DDR4 na platformę AM4, 64 GB w 4 kościach od G-Skilla. Super potencjał na podkręcanie, co chyba też było widać po wynikach Cyberpunka. No ale przesiadka musi być na DDR5 i też opowiem, dlaczego zdecydowałem się na te pamięci, które są mocno overpriced, nie będę ukrywał, ale poza dedykowanym, limitowanym numerkiem, bo one są w limitowanej wersji, posiadają też bardzo duży potencjał na podkręcanie i jeśli informacje na stronie producenta nie kłamią w sekcji pytań i odpowiedzi, to można nawet podbić napięcie do 1,9 V na nich. Więc materiał o nich też jest na kanale. Postaram się gdzieś tutaj wrzucić link na pewno do opisu.
filmu, a miniaturkę, żeby można było płynnie przejść, bądź na koniec filmu właśnie do tych pamięci. Więc zapraszam. I została jeszcze jedna rzecz. Przesiadka z Ryzena 9 5950X. Może to będzie widać, a może nie. Przesiadka z tego Ryzena na króla, jak to obecnie się go ogłasza, procesorowego króla gamingu, czyli Ryzena 7 9800X3D. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się skalowało. Jak to wszystko się będzie skalowało, jeśli chodzi o wyniki. No bo to chyba o to wszystko chodzi, tak? O ten niekończący się PC Master Race i walka o każde FPS-y. Zobaczcie swoją drogą, taka jeszcze ciekawostka. No dobrze, może być tak. Okej, no dobra, to jest Ryzen 7, to jest Ryzen 9 poprzedniej generacji. Znaczy dwie generacje w sumie wstecz. Tak, ale tak się śmieję, że co wydanie, nawet kolejnych generacji, nawet drogich procesorów, to tak. W Ryzenie 9 3950X pudełko było jeszcze większe, było bardziej wypasione, było z potężnym, naprawdę dobrym radiatorem, wentylatorem, chłodzeniem CPU. Jedno wielkie pudełko, piękne, z bogato wyposażonym właśnie kulerem. A zobaczcie, ten Ryzen 5950X, wielkie pudełko i dokładnie w tym miejscu był, no właśnie, malutki procesorek. No a to jest Ryzen 7, ten ciężko dostępny, ten nawet w cenie jeszcze tam chyba z miesiąc temu za 4000 zł, albo co, bo można, tak. Obecnie chyba cena spadła już do 2500 zł. Także wszystkie opisy, wszystkie linki, wszystkie opisy. W opisie do tego filmu wrzucę wszystkie linki do omawianych podzespołów. No i zabieram się za testy. Chcę z nimi wrócić jak najszybciej. Uzupełnić. Jak wiecie, Cyberpunk dostał patcha do DLSS 4 już, więc porównamy sobie te wyniki też na tym komputerze i w dwóch rozdzielczościach. Także dziękuję Wam za obecność, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że moje materiały się Wam podobają i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!